Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie w połowie wakacji. Ostatnio pokazywałem Wam, jak wyglądają róże pnące i obiecałem, że zabiorę Was do żywego katalogu róż. I dzisiaj właśnie ten odcinek pokażę Wam, które róże w tym momencie wyglądają najlepiej. A na początek chciałem podkreślić, że jest to bardzo trudny moment teraz dla róż, dlatego że upalne słońce bardzo szybko pali te kwiaty. One kwitną krócej, kwiaty są drobniejsze niż normalnie, więc zobaczycie kilka odmian, kilkanaście odmian, zobaczymy, jak one wyglądają w najtrudniejszym okresie w całym sezonie. Ale jest też jeden pozytyw całej sytuacji. Przez to, że mamy tak ciepło, do tej pory nawet noce były bardzo ciepłe, to zobaczcie za mną, Bad Birnbach, Innocencja są w pełni drugiego kwitnienia i jeśli do 15 sierpnia je przytniemy po tym drugim kwitnieniu, a tak się na pewno stanie, to zakwitną one trzeci raz w tym sezonie. I ta sytuacja może dotyczyć bardzo, ale to bardzo wielu odmian w tym sezonie. Więc to jest pozytyw. Zapraszam do katalogu. No i na początek właśnie drugie kwitnienie. Bad Birnbach i Innocencja. Podkreślę jeszcze, że żadne z tych roślin, które będziecie tu oglądać, nie były przez nas podlewane w tym sezonie. Jakoś udawało się do tej pory tak, że wszystko, co z nieba spadło, wystarczało tym roślinom. Taki w tym momencie kolor ma Bad Birnbach. Część kwiatów już wkrótce przekwitnie. Również Maxivita jest w pełni drugiego kwitnienia. W przypadku Larisy trudno mi powiedzieć, czy to jest drugie kwitnienie, czy to jest jakieś kwitnienie gdzieś między kwitnieniami jeszcze. Ale na pewno w drugim kwitnieniu są trzy siostry. Cały czas podkreślam, że to są rośliny niepodlewane. Rosenprinzessin, Rosarium i najbardziej jakby ucierpiała, spalona Rosenkonigin. Część miniatur z grupy Bienenweide jest w czasie kwitnienia, ale te najwcześniejsze, jak Bienenweide Helrod, właśnie skończyły drugie kwitnienie. I tu fajnie chcę, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica między Bienenweide Helrod, kompaktowe, malutkie krzaki, fruity, a Bienenweide Weiss. Róże z jednej serii. Drugie kwitnienie rozpoczyna również Rose Romantic. Dopiero pojedyncze kwiaty się rozwijają, bardzo dużo pąków kwiatowych. A tutaj, zanim wejdziemy do żywego katalogu, Lampion, który wygląda zaskakująco dobrze, jak na te upały. Jego kwiaty nie zdrobniały jakoś bardzo. Owszem, są troszkę mniejsze niż w czerwcu, ale i tak są fajne. Troszeczkę ucierpiał Gartenspatz. On jest w połowie drugiego kwitnienia. Ono się troszeczkę tutaj rozciągnie. I rozpoczyna drugie kwitnienie Solero.
Zwróćcie też uwagę, że te krzewy są dość niskie jak na drugie kwitnienie. Często zdarza się tak, że przy drugim kwitnieniu już mamy wystrzały długich pędów. Tutaj ich na razie nie widać. To też jest moim zdaniem spowodowane brakiem wilgoci w podłożu. Ale nie ma go jeszcze tak, ten deficyt wody nie jest taki duży, żeby zaczęły występować objawy mączniaka prawdziwego. No i zacznijmy sobie od odmian dość nowych w naszej szkółce, czyli róża rabatowa Resonance. Rośnie tutaj od pół roku, troszeczkę dłużej. Podobnie jak te odmiany Alea, wszystko to są róże z hodowli Noaka i Balu. Bardzo ciekawa róża, bardzo kompaktowa. Na pewno będzie większa niż tutaj ta, ale i tak jest o bardzo drobniutkich, zobaczcie, kwiatach w kwiatostanie. Odmiana z ADR-em. Kolejną odmianą, która wygląda dość interesująco, chociaż już tutaj przekwita, jest Schöne Dortmunderin, różowa, też z ADR-em. Potem mamy Apfelblüte, która daje, zobaczcie, jakie długie pędy. Typowa okrywówka. Dalej Orienta Eileen. Też niewiele ponad pół roku tutaj rośnie ten krzew. Czyli róża perska w grupie róż okrywowych, ale zobaczcie, inny już charakter wzrostu. Nie tak niski jak poprzednich. Troszeczkę przypomina róże rabatowe. Miniatura Pompeii. Takie charakterystyczne piłeczkowate kwiaty. Przyznam szczerze, że tutaj nie wygląda najatrakcyjniej, dlatego że dość mocno ucierpiała od tego ostrego słońca. Ale zobaczcie, w ogóle to ostre słońce nie przeszkadza Amice, która wreszcie tutaj zabrała się do życia i ma mnóstwo kwiatów. Myślę, że jest w pełni drugiego kwitnienia. Dość niska zwarta, fajnie wygląda. Bounty podobna do niej, choć tutaj troszeczkę wyższa. Dość ciekawie wygląda jeszcze teraz Corazon. Tutaj też mamy taką sytuację, że część pędów jest dopiero zapąkowanych, część pędów przekwita już, część pędów rozpoczyna kwitnienie. W pełni kwitnienia jest Roxy. Bardzo wyblakły kwiaty Lavender Eyes przy tych upałach i one właśnie bardzo zdrobniały. Myślę, że w czerwcu te kwiaty były nawet i dwukrotnie większe. Tutaj mamy fajną sytuację, bo mamy odmianę Sternenhimmel, która jest bardzo mocno zapąkowana. Ten krzew z tyłu jest w pełni kwitnienia, mimo że był przycinany, czyli były rozbijane kwitnienia, ale prawie te kwitnienia się tutaj zrównały. Róża miniaturowa Schneekischen, która tutaj zaskakuje rozmiarami, zobaczcie, i zaskakuje obfitością kwitnienia i trwałością tych kwiatów.
Moim zdaniem najlepsza róża z grupy Bienenweide Rosa. Tutaj wygląda dość kompaktowo i w ogóle w tym roku ona rośnie dość kompaktowo, chociaż moim zdaniem jest zbliżona charakterem wzrostu do Bienenweide Weiss. Cała grupa Bienenweide. Tutaj róże okrywowe i na początek Wam pokażę Schneekonigin. Z tego powodu, że tutaj z przodu mamy krzaczek, który rósł bardzo, bardzo marnie w zeszłym roku. Do czerwca wyglądał bardzo mizernie. Myśmy tutaj zrobili te rzeczy, o których mówię w zasadzie, czyli nawożenie i zmotyczenie, teraz zwidłowanie podłoża. To podłoże jest zwidłowane, co w tym momencie może nie jest korzystne, dlatego że lekko jakby przesuszamy to podłoże, ale liczę na to, że wkrótce pod koniec tego tygodnia mają spaść deszcze i one będą fajnie wsiąkać w takie spulchnione podłoże. Salsa. Zwróćcie uwagę, jaki to jest olbrzym. Róża rabatowa tak naprawdę rośnie troszeczkę jak róża parkowa, taka niewysoka róża parkowa, czyli pędy są raczej wzniesione, a nie płożące. Ale pełnia drugiego kwitnienia i dość zdrowa jak na razie. Tutaj na razie nie mamy nic ciekawego. Tam aspirin kończy kwitnienie, a tu mamy satinę, która wygląda ładnie i która wcześniej zakwitła drugi raz niż De Fairy. Chcę Wam pokazać Purple Rain. Dla mnie ta odmiana jest dość podobna do róży miniaturowej, zobaczcie której, do Roxy. Widzę podobieństwo, nawet jeśli chodzi o charakter wzrostu, nie tylko o kwiaty, ale Purple Rain, zobaczcie, dużo mocniej dostał po głowie przez te upały. On tak jakby już kończy to drugie kwitnienie. Tutaj czerwone okrywówki. Na tej rabacie najciekawiej teraz wygląda Sorrento, które też wzięło się po tych naszych zabiegach i zaczęło rosnąć tak, jak powinno rosnąć. Nie ma jeszcze pełni tego drugiego kwitnienia, ale już widać ten typowy charakter wzrostu i widać, jak bardzo różni się charakterem wzrostu od Sommerabend, który jest całkowicie płożący o bardzo długich pędach. Dalsza część okrywówek czerwonych. Matador jest w przerwie między kwitnieniami. Alcantara właśnie kończy drugie kwitnienie. Też w tym momencie mocno dostała po uszach, jeśli chodzi o te upały, ale ona dość długo tutaj, przez ostatnie 2 tygodnie wyglądała fajnie. Nawet 3. Alexander von Humboldt. Zobaczcie, jak świetna jest to odmiana. Ładny, zwarty pokrój krzewu. Niezbyt wysoki. Bardzo obficie kwitnie. Kwiat odporny na te upały, na tą suszę. Leciuteńko tylko zmienia barwę. Bardzo harmonijny kształt tego krzewu, bardzo dobra zdrowotność. Carajo. Bardzo ciekawa róża ze względu na budowę tych kwiatów. Choć moim zdaniem, oglądana z bliska, widzimy pewne niedoskonałości tych kwiatów, przebarwienia jakieś, ale zobaczcie, z tej perspektywy wygląda też atrakcyjnie. Ja jestem bardziej zwolennikiem Alexander von Humboldt, tych pustych kwiatów, ale jeżeli ktoś nie lubi pustych kwiatów, to też naprawdę będzie wyglądało fajnie. I słuchajcie, Iwona.
Ja mam nagranych kilka filmów, kilkanaście może filmów, których nie opublikowałem, dlatego że nie mam czasu ich obrabiać. Praktycznie jestem tu co tydzień z kamerą i za każdym razem Iwona wygląda po prostu prawie tak samo. Prawie tak samo, tak jakby się nie zmieniała. Owszem, jedne kwiaty przekwitają, zakwitają następne, ale jeśli chodzi o atrakcyjność całego krzewu, to ona wygląda cały czas tak samo atrakcyjnie. To jest niebywałe. Również zdrowotność bardzo dobra. Tu mamy sedanę. Sedanę, ona teraz jest w takim, powiedzmy, wchodzi w przerwę kwitnienia, bo skończyła tutaj drugie kwitnienie. A zobaczcie, jak fajnie teraz wygląda kubana. Ale ten drugi krzew. Absolutna pełnia kwitnienia tego krzewu. No i już kończy drugie kwitnienie, a prawie że skończył Jazz. Tutaj również bardzo ciekawa róża z ADR-em, rabatowa, niska, debiut. I zobaczcie, mimo tych upałów, ten kolor jest dość stabilny. Pod koniec kwitnienia ona nam troszeczkę zblednie, ale zobaczcie, mamy upalne, gorące, bardzo słoneczne lato i ten kolor jest jednakowy prawie na wszystkich kwiatach. Westside. Ten krzew jest w pełni kwitnienia. Troszkę tu zmienił barwę, dlatego że najbardziej typowe to jest ta barwa. O, ta. Samba od Cordesa, też pomarańczowa róża. I tu nie ma nic ciekawego, przeskakujemy na kolejne. Marondo. Można powiedzieć, że ciemniejsza wersja Alexander von Humboldt. Jeśli dla mnie osobiście taka bordowa. Jugendliebe. Środkowy krzew jeszcze nie zaczął tego drugiego kwitnienia, a ten pierwszy jest w pełni. Duże kwiaty, ładny kształt ogólnie krzewu, choć dość wysoki, ale nie tak wysoki jak Cayenne. Ja Wam już wspominałem ostatnio o Cayenne, bo jestem po prostu w szoku, jak długo ta odmiana kwitnie. Kończy już tutaj drugie kwitnienie. Część pędów jest wyciętych, ale jeszcze tydzień temu, może wrzucę Wam w przebitkach tutaj jak wyglądała tydzień temu, 2 tygodnie temu. Po prostu wyglądała obłędnie i bardzo długo wygląda dobrze. Natomiast to, co nie do końca mi się podoba, to zobaczcie te sztywne, wysokie pędy i wąski pokrój. Wąski pokrój ma również Auto Rosenheim, choć tutaj na razie słabo te krzaczki rosną. I też dość wąski, a wysoki pokrój ma Hot Rococo. Bardzo ciekawy kolor kwiatów. Bardzo ładny kształt kwiatów. Choć zdrowotność, zwróćcie uwagę, nie jest jakaś powalająca. Tutaj już coś się dzieje, czego w innych odmianach nie mieliśmy. Arifa jeszcze nie kwitnie drugi raz. Lecimy sobie dalej. Rose der Einheit, róża z ADR-em. Pełnia drugiego kwitnienia na tym krzewie. Bardzo ładny liść. Dosyć fajna forma, niezbyt wysoka, fajnie zagęszczająca się. No i jeżeli ktoś lubi dwubarwne kwiaty, to jak najbardziej ciekawa rzecz. Również dwubarwne kwiaty Rossiger Androstej. Ona tutaj troszeczkę gorzej zareagowała na to cięcie pierwsze i nie mamy długich przyrostów, więc to nie jest miarodajne, bo część krzewu nam tu ładnie wyrosła, a część jest niższa. Ona będzie niższa od Rose der Einheit, natomiast to nie będzie aż taka duża różnica jak tutaj.
No i Fir Elize. Już widzicie, lekko przypalona przez te upały. Lekko przypalona. Tutaj mamy dopiero rozwijający się pączek. Już widzimy, że go tutaj lekko bierze i tak się dzieje. No to już jest koniec kwitnienia, także. Nautica, pełnia kwitnienia, nie wystrzeliła wysokimi pędami. Niektórzy z Was mówią, że potrafi wystrzelić. Tutaj widać, że coś się działo, próbowała, ale przez to, że tej wilgoci nie było tyle, co powiedzmy w ubiegłym roku, jest w miarę w ryzach. Nowalisa sobie opuścimy. Cordes Rosen Fascination. Ja jestem zdumiony, jak długo ta odmiana wygląda bardzo atrakcyjnie. Jak na rabatówkę dosyć duża, dosyć szeroka, pełna wigoru róża, ale jestem zdumiony, jak długo ona wygląda atrakcyjnie. Tu sobie opuszczamy. Co mamy tutaj? To może jest ciekawe jeszcze do pokazania. Magic Rococo. Magic Rococo. Też widzimy, że nie jest to okaz super zdrowia, natomiast jeszcze lepiej widać to tutaj. Widzicie? I na następnym. Więc na tej rabacie chyba on tutaj najbardziej po nim widać, że coś zaczyna go brać. Natomiast jeszcze się obronił. No i on ma najciekawszy kolor. Tutaj podobnie walczy z czarną plamistością. Z czarną plamistością walczy Leonardo da Vinci. I idziemy do róży Ksenia. Ksenia. Dzisiaj ją okulizowałem na różach piennych. Zobaczcie te fantastyczne bukiety. Fajnie wygląda ten krzew. Podoba mi się kształt, proporcje, gęstość. Jeszcze te liście nie są tak zielone, jak powinny być, pomimo tych naszych zabiegów, ale spokojnie czekamy dalej. Można by im pomóc, gdybyśmy to zalali wodą, ale na razie żeśmy jeszcze takich zabiegów nie uskuteczniali. Chcemy, żeby sobie róże radziły same, dopóki mogą. Enjoy. Jestem fanem tej odmiany, jeśli chodzi o wigor. Natomiast jeśli chodzi o tę zmienną barwę od takich przez takie, nie jest to moja bajka i ja tego nie lubię. Ale długość kwitnienia, wigor, fenomenalna sprawa w tej odmianie. Poetry. Ta odmiana tutaj wyglądała fenomenalnie przez ostatnie 3 tygodnie, natomiast teraz już kończy drugie kwitnienie. Ale przepięknie wyglądały te jasnokremowe, duże, naprawdę duże kwiaty. I ilość tych kwiatów na krzewie była imponująca. Home and Garden, która tutaj zachwyca tymi pełnymi, dość dużymi kwiatami i kompaktowością. Tak. I dla porównania obok niej Bonika w pełni kwitnienia. Zobaczcie. W pełni kwitnienia. Bonika lubi w czasie takiej suszy zachorować na mączniaka. Natomiast jeszcze tutaj go nie widać. Ale wygląda chyba najlepiej w tym momencie na tej rabacie. Super sprawa. Tu sobie opuszczamy, bo nie ma nic ciekawego na razie. Pastella kończy kwitnienie na seledynowo.
See You in Rose. Zobaczcie, jaki wigor. Część kwiatów się już zamyka na wieczór. Kosmos. Można powiedzieć, że ten krzew wchodzi w jakąś tam pełnię drugiego kwitnienia, ale ono już nie jest takie skondensowane, bardziej rozbite. Tu mamy pełnię kwitnienia Baby Schneewittchen. Przeskakujemy na dalszy ciąg rabatówek. Końcówka kwitnienia Summer of Love. Ja nie lubię tej końcówki, bo pod koniec kwitnienia te kwiaty już zaczynają wyglądać tak. A ja lubię, jak one wyglądają tak. Lubię tą grę czerwieni i pomarańczu, tak jak Firebird. Meteor. Tak wygląda tutaj. Początek drugiego kwitnienia. Mocno zdrobniały te kwiaty tutaj, widzę, ale są, zobaczcie, bardzo, bardzo pełne. Początek kwitnienia. Kolor też bardzo odważny, ale interesujący. Dużo bardziej niż róży Enjoy. Tutaj dopiero Coral Lions Rose za jakiś czas będzie wyglądał ciekawie. Zobaczcie, jakim olbrzymiem jest tutaj Sommersonne. Jakie mocne pędy. Już na tych filmach w zimie mówiłem Wam, że to jest odmiana niezwykle wigorna, niezwykle mocno rosnąca. Jeżeli będzie mieć przestrzeń, to potrafi bardzo mocno się rozrosnąć. Ten środkowy krzew tutaj już można powiedzieć, że zaczyna to drugie kwitnienie. Kwiaty praktycznie w ogóle nie zdrobniały. To jest ich prawdziwy kolor. Potem lekko zmienia się w taki. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, tu mamy piękny kolor odmiany Phoenix. Na filmach do tej pory, które widzieliście, ona wyglądała bardzo fajnie, bo była równiutka i kwiaty były równo na samej górze krzewu, zasłaniając praktycznie całkiem liście. I to, co fajne, to ona dalej utrzymuje dość kompaktowy rozmiar, pokrój. Owszem, zdarzają się takie wystrzały, ale nie jest ich dużo i nie są jeszcze jakieś nie do zaakceptowania. A kolor, pomimo tych wysokich temperatur, pomimo upałów, kolor jest dalej typowy dla tej odmiany. Może minimalnie mniejsze kwiaty. Morning Sun. Tutaj mamy grę barw. Pełnia drugiego kwitnienia jest na tym krzewie. Tutaj już widać tą zmienność. Ale bardzo fajny, gęsty i zobaczcie, tutaj nie ma wystrzałów. Tutaj nie ma wystrzałów. Tak jak w Feniksie 2-3 wystrzały się zdarzyły, tak tutaj nie mamy tych wystrzałów. Ja Wam mówię cały czas Morning Sun, a przecież to nie jest Morning Sun, tylko to jest Theodore Fountain Rose. Odmiana, która w tym roku po prostu mnie zaskoczyła, jak fenomenalna jest to róża. A Morning Sun mamy tutaj, tak? Morning Sun mamy tutaj i wydaje mi się, że przy Theodorze ta odmiana jest gorsza. Zobaczcie, mniej pędów, mniej zagęszczona, wyższa i bardziej zmienia barwę. I mniej obficie kwitnie. Tutaj kończy nam drugie kwitnienie Bentimer Gold.
i też nam wystrzelił pędami. Może nie wysoko, ale te dwa tutaj pędy są wystrzałem. Hansestadt Rostock jeszcze drugi raz nie zakwit. Impala też zaczyna, można powiedzieć, drugie kwitnienie. Prawie jest w pełni, jeszcze to nie jest pełnia kwitnienia. I zobaczcie, kolor cały czas charakterystyczny dla tej odmiany. Wielkość kwiatu też charakterystyczna dla tej odmiany. Zobaczcie, nie zdrobniała, zdrowa, nie wystrzeliła jakoś specjalnie pędami do góry i wygląda bardzo, bardzo dobrze. Sunmite, drugie kwitnienie. Ten krzew troszeczkę tak stracił, można powiedzieć, kształt. Trudno powiedzieć, ocenić, jaki ten kształt będzie. Ten drugi, który zakwitł w innym terminie i był później przycięty, teraz wygląda dużo ciekawiej, jeśli chodzi o kształt. I genialna róża Candela. Też bardzo długie kwitnienie. Zobaczcie, początek drugiego kwitnienia, ile jeszcze jest pąków kwiatowych na tej róży. Nie ma tego efektu jak przy Iwonie, że praktycznie ona wygląda jednakowo przez całe lato, ale też bardzo długie kwitnienie. Bright Smiles. Troszeczkę zdrobniały tutaj kwiaty w stosunku do czerwca. Zmienność barwy bardzo duża, bardzo ładny liść i dość utrzymuje w ryzach swój kształt. Nie ma wystrzałów. Tu sobie opuścimy na razie te nowości. Dornburger Schlossrose. Długo kwitnie ta odmiana, choć może pojedyncze kwiaty nie są bardzo trwałe, ale sam krzew długo jest atrakcyjny. Jeszcze jedna ciekawa róża Focus. Stara róża od Noaka. Ale zobaczcie, rabatówka czy wielkokwiatowa. Tak? Ona jest klasyfikowana do róż wielkokwiatowych. Tutaj nam się rozwija trochę jak wielkokwiatowa. Tak? Ale ładnie się tu zagęściła. Wygląda, można powiedzieć, jak rabatówka. Ale ta z tyłu już puściła długie baty. O. Więc będziemy widzieć w przyszłym roku, jaki będzie faktycznie kształt tych krzewów. I jesteśmy w połowie, można powiedzieć, dopiero, bo przed nami róże wielkokwiatowe. Czerwone. Stortebecker. Nie wypowiem się na razie na jego temat. Marlene, najciemniejsza z nich wszystkich, prawie bordo. Admirał, równie ciemny, nawet może teraz ciemniejszy, ale to dlatego, że tutaj go już z jednej strony pali słońce, a z drugiej może te chłodniejsze noce powodują, że te, zobaczcie, pąki są prawie czarne. Tak wygląda w pełni rozkwitu jeszcze nie przykwitający kwiat. Bardzo pełny, dużo pełniejszy od Marlene. Ascot. Zobaczcie na Ascota, jak mocno urósł w stosunku do pierwszego kwitnienia. Można powiedzieć, że jest 2 razy wyższy niż przy pierwszym kwitnieniu. Spokojnie 1,10 m wysokości. A Romina będzie jeszcze większa. Bardzo zdrowa. Zobaczcie, fajnie zagęszcza się. Dużo widzicie, zobaczcie, fajnych czerwonych pędów.
w różach wielkokwiatowych. I ja to lubię. To jest zapowiedź fajnego kwitnienia czerwcowego w przyszłym sezonie, jeśli nie stracimy tych pędów. Ale jest na tyle wcześnie, że one spokojnie zdążą zakwitnąć, zdążą zdrewnieć. Jeżeli niczego nie zepsujemy jakimś nawożeniem, jakimś niepotrzebnym podlewaniem bardzo późno lub pogoda, jakiś dziwny zbieg okoliczności nie sprawi, że te pędy będą miały trudność ze zdrewnieniem, to liczę na piękne kwitnienie w przyszłym roku, w czerwcu. Tu Mauritia. Zobaczcie, jaka olbrzymia jest Wildberry. Taki kolorek. I tutaj mocno się rozrosła. Obok Voyage, Pacific Blue. Zwróćcie uwagę, że w różach wielkokwiatowych dużo trudniej jest w drugim kwitnieniu uzyskać ten moment, gdzie większość kwiatów rozwija nam się w jakimś krótkim czasie. To rozbicie kwitnienia jest dużo większe u róż wielkokwiatowych niż w przypadku rabatówek, czy okrywowych, czy miniatur. Tu mamy Ashley. Zobaczcie, z tej serii Rococo zaskakująco dobrze, jeśli chodzi o zdrowotność liści, wypada Lovely Rococo. Zobaczcie, te wszystkie krzewy, 3, są nienagannie zdrowe do samej ziemi. Nawet te najniższe liście są zdrowe. Zobaczcie. Tutaj jeszcze drugiego kwitnienia nie mamy. Dopiero gdzieś tam pierwsze pośpiechy zakwitają. Afrodyta. Tutaj to drugie kwitnienie jakoś tak nam dziwnie się ułożyło, że część pędów zakwitła wcześniej. Może były ślepe, może coś, nie wiem czym to wytłumaczyć w tym momencie. Idziemy sobie dalej. Zobaczcie, na co zwróciłem uwagę. Pęd kwiatowy róży Chopin. Te róże tutaj dość słabo rosły, dopiero teraz zaczynają się jakby zbierać. I to jeszcze nie tak, jakbym chciał, ale to pokazuje potencjał tej odmiany. A La Perla, która uchodziła za kompaktową, też aż tak bardzo kompaktowa nie jest. Tutaj mamy parfumy Carmen Wurt. Też mocne pędy puściły. Też widać, jak to tutaj w tym momencie najfajniej widać te pędy na Madame Anisette. Ona ma taki właśnie wąski charakter wzrostu, bardzo charakterystyczne pędy, jeśli chodzi o właśnie ich pionowe ułożenie, gęste liście o charakterystycznym i kształcie, i kolorze. Takie oliwkowo-zielone. Tiamo. Na razie nie wygląda tutaj atrakcyjnie. Ten krzew tutaj teraz pokazuje swoją fajną urodę, ten kwiat. Również tutaj fajnie wychodzi teraz ten kolor. To właśnie taki jest. I zobaczcie, róża wielkokwiatowa Amorosa o olbrzymim wigorze. Bardzo ładnie kwitnie, ale zobaczcie, jakie daje baty teraz. Ponad 2 metry. Pojedyncze kwiaty kwitną. Tak. Obok Chippendale. Większe kwiaty zdecydowanie.
i niższy, bardziej kompaktowy wzrost i bardzo wczesne zakwitanie. Więc tutaj on już skończył to drugie kwitnienie, tak naprawdę. Dwie dość podobne obok siebie róże i obie od Cordesa Feurio, który wygląda tak. I Vulcano, który wygląda tak. Różnią się liśćmi. Tutaj mamy liście bardziej błyszczące i większe kwiatostany, złożone z większej ilości kwiatów. Tu mamy liście matowe, mniejsze kwiatostany, ale teraz wyglądają dość podobnie. Modern Art Cordes Jubile, również bardzo wielka róża. Bardzo wielka róża, która w tym momencie, te kwiaty, które teraz filmuję, one są na wysokości 1,40 m. Tropicana. Och, Happy Day. Pokażę Wam ją, choć teraz jeszcze nie kwitnie, ale bardzo mi się podoba, jak ładny krzaczek stworzyła. Tutaj mamy złamany pęd podczas zabiegów pielęgnacyjnych, podczas tego widłowania, ale na to nie patrzcie. Zobaczcie, jak ładny, równomierny krzew stworzyła, podobnie jak i Sunny Sky. Choć widzę, że Sunny Sky, zobaczcie, taki objaw. Jestem pewny, że pod spodem, jak obrócimy ten liść, zobaczymy początki mączniaka prawdziwego. O, widzicie, takie coś, tak się zaczyna niepozornie. Tutaj już się nam zaczyna grzybnia rozwijać. Choć jeszcze mączniaka nie widać. Ale zobaczcie, jak ładnie, równomiernie się te krzewy rozrastają. Ile idzie tych najfajniejszych pędów. Tych mocnych, zobaczcie, ten akurat jest mocno kolczasty. Grubych, mocnych, czerwonawych pędów. Pięknie. Chciałbym, żeby wszystkie krzewy tak ładnie się rozrastały, jak tutaj Sunny Sky i jak Och, Happy Day, jak te dwie odmiany. Tutaj mamy na razie wolne miejsca na nasadzenia jesienne, czy tam wiosna przyszłego roku. Już mamy tutaj zaplanowane, co będzie rosło, ale to wszystko jest jeszcze w szkółce. I odmiany Martina Visersa Diamantino. Bardzo mi się te odmiany podobają. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Najpierw zrobimy sobie takie szybkie przejście. Bardzo dobrze powtarzają kwitnienie. Można powiedzieć, że do mechanicznego cięcia też fajnie się nadają. Można to kosą przejść i ściąć. La Belle Rouge. Ten ma bardziej pionowy charakter wzrostu i chyba najwyższy z tych wszystkich odmian, które tutaj są. O'Hara. Ona bardzo fajnie wyglądała na wiosnę. Miała takie uderzenie kwiatów. Tutaj to będzie już widać bardziej rozstrzelone w czasie. Też bardzo ciekawa. August Disser. To już kończy kwitnienie i te kwiaty z białych, one lekko w takie zielonkawe, pistacjowe przechodzą. Teraz najfajniej wygląda ta róża, zobaczcie. Salut à Luxembourg. Zobaczcie.
Fenomenalnie to wygląda. To jest taka typowa już ukrywówka. Nie za wysoka, pędy się lekko pokładają. W ubiegłym roku zwrócił moją uwagę mój kolega na tą odmianę. Po prostu gdzieś tam parę krzaczków u nas było dostępnych, on to posadził i jak przyszedłem do niego zobaczyć to, zresztą sam mnie zawołał, to po prostu byłem w szoku, jak w ciągu jednego sezonu mocno urosła wtedy ta róża i jak pięknie pachniała. I słuchajcie, angielki. Szybki przegląd angielek, bez jakiegoś rozgadywania się. Lady of Shalott. Długie pędy, które się przewieszają, tak? To może mieć fajne znaczenie, bo nam tutaj, zobaczcie, wyrastają takie nowe, które dosyć szybko zakwitną, ale fajnie wygląda krzew, który był mocno przycięty i fajnie się zagęszcza. Bardzo ładny kolor, choć nie lubię, jak takie długie pędy leżą na ziemi. Roald Dahl. Może skupię się tylko na tych, które będą wyglądały teraz najciekawiej, jeśli w ogóle jakaś będzie. To jest już koniec drugiego kwitnienia. Te krzewy tutaj bliżej mnie, jak Vanessa Bell, którą Wam teraz pokazuję, to wszystko już kończy się drugie kwitnienie. Więc tu spokojnie, nawet gdybyśmy mieli chłodniejsze lato, 3 kwitnienia wystąpią. Jestem zaskoczony, że te angielki jeszcze nie straciły liści. Choć niektóre tutaj, tak jak Gabriel Oak, tutaj trochę walczy, zobaczcie, ale jest dobrze. Szkoda, że nie nagrałem tutaj o angielkach wcześniej. Poszukam może we wcześniejszych filmach tych angielek. Zobaczymy, co tam nagrałem. Już nie pamiętam. Dzisiaj, w ostatnim dniu sierpnia, one już są mało interesujące. Tutaj macie rugozy. Też je tylko tak szybko pokażę. One są przed którymś tam kwitnieniem. Przypuszczam, że drugim, choć czasem trudno u nich te kwitnienia równo policzyć, bo są też takie międzykwitnienia. Bardziej zwróćcie uwagę na pokroje, na to, jak te liście się zachowują u niektórych odmian, jak u fenomenalnej róży Ritausma. Zdarza się coś takiego. Normalna sprawa u rugos. Nie ma się co przejmować. To są fizjologiczne sprawy, związane pewnie też i z suszą, z dostępnością pokarmu. Normalna sprawa. Tu mamy grupa Norderney, która już skończyła drugie kwitnienie i zawiązuje owoce. Amrum będzie mieć jasne owoce, a Norderney będzie mieć ciemne owoce. Widzicie? Taka między nimi będzie też różnica. I na koniec uderzamy w parkowe. Artemis. Bardzo fajnie tutaj wygląda. Ładnie się zagęścił. Zobaczcie, dość równo. Początek drugiego kwitnienia, które będzie też dość długie. Bo mamy kwiaty, które już są, kwiatostany, które są
w pełni kwitnienia lub się rozwijają i takie, które się rozwiną za 2 tygodnie. Wejse Wolke też dość niskie. W Hiddenschlich, który tutaj słabo zareagował po cięciu, przyhamowało go we wzroście. Teraz tutaj Eden Rose wygląda bardzo ciekawie. Pełnia drugiego kwitnienia i długie pędy, bo pamiętajcie, że Eden Rose jest różą z pogranicza róż parkowych i pnących. W naszym klimacie częściej rośnie jak parkówka, ale też można się w sprzyjających warunkach dochować pnącej. Bardzo fajnie tutaj teraz powtarza kwitnienie Lavender Lasle. Zobaczcie. Tylko że to jest pęd z tamtego krzewu, a to tutaj na drugie kwitnienie jeszcze należy poczekać na tym krzewie. Bardzo szybko powtórzyła kwitnienie Angela. Tutaj już kończy, ale Angela bardzo szybko powtórzyła i dość długo utrzymywała kwiat na tym drugim kwitnieniu. Aleksandra Princessa de Luxemburg. Duże kwiaty. Ładny kolor, niezdrobniały. Kolner Flora. Zobaczcie, jaka ta róża ma wigor. Kolner Flora. Ile jest tutaj mocnych pędów. Jeszcze drugiego kwitnienia nie widać, choć pojedyncze kwiaty się pojawiają. Ale ona mocno poszła w pędy i w liście. Ile de Fleur. Ten kwiat jest trochę w cieniu, więc go nie spaliło tak bardzo. Ale te kwiaty od strony słońca gorzej znoszą. Ale ten kolor lubię. Soul. Tutaj to piętro jest w miarę wyrównane, ale zobaczcie, co się stało. 2,5 metra pędy. Soula. Tutaj podobnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on był dość niski krzew i ta siła, ten wigor musiał gdzieś wystrzelić. Zobaczymy w przyszłym sezonie, jak poprowadzimy go troszkę wyżej, jak bardziej równomiernie te pędy wyrosną, czy też będzie miał taką tendencję. Brilliant Corsar, Roter Corsar. Tu mamy Roter Corsar. Tu mamy Brilliant Corsar. A tu mamy Paprikę. Paprika najbardziej sztywny, najbardziej pionowo rośnie. Natomiast Corsary od Cordesa te pędy mają takie szablasto wygięte. A tutaj nie wiem, czy to już nie będzie trzecie kwitnienie bardzo fajnej róży Hansaland. Zakwitła jako pierwsza. Bardzo fajnie tutaj wyglądała na wiosnę. I ja myślę, że to będzie jej trzecie kwitnienie. Już teraz. Auf die Freundschaft. Żeby uchwycić kolor tych kwiatów. Zobaczcie, taki. Tu wygląda bardzo fajnie, natomiast jak już przekwita, czekajcie, jak przekwita, to nam się robi takie coś, czyli nam się to bardziej zlewa. I zobaczcie, to są pędy, które od tamtego krzewu się położyły pod ciężarem kwiatostanu.
pełnia drugiego kwitnienia w odmianie La Villa Cotta. Ten krzew ma potencjał być przynajmniej 2 razy bardziej napuszony w sensie objętości pędów i przypuszczam, że taki będzie w przyszłym roku, ale wysokość to jest mniej więcej ta, którą osiąga. Około 1,60 m. I tutaj mamy przerwę między kwitnieniami. Landlust zaczyna, ale on tutaj coś słabo nam odbił po kwitnieniu. Widocznie trafił na ten taki najbardziej niefajny moment i był mocno skrócony. Go przyhamowało we wzroście. Natomiast zobaczcie, Matthias Claudius Rose. Uważam, że jedna z fajniejszych róż parkowych. Dosyć szeroko się rozrasta. Pędy są półsztywne, nie bardzo wiotkie, nie tak jak w Angielkach może, ale lekko pod ciężarem kwiatów się przechylają. Drugie kwitnienie będzie bardzo, bardzo rozciągnięte. I na koniec Caramella. Może troszeczkę przypominać Angielki budową kwiatów. I tutaj też mocno spłowiała. To nie jest jej naturalny kolor, ale taką ma cechę, że w czasie upałów robi się mocno, mocno jaśniejsza. I tutaj jeszcze chcę Wam pokazać rozarium w pełni drugiego kwitnienia. Tutaj można powiedzieć, że już kończy. Te kwiaty mocno dostały po uszach od upału, ale i tak róża wygląda zaskakująco dobrze. Nie ma mączniaka. Ona też ma tendencję do tego, że jak jest sucho, to mączniak się tu pokazuje. Często zdarza się, że otrzymuję od Was zapytania, kiedy warto przyjechać tutaj do Żywego Katalogu, czy warto przyjechać teraz, czy opóźnić przyjazd o tydzień. I moja odpowiedź jest taka: słuchajcie, przyjeżdżajcie wtedy, kiedy macie czas, kiedy macie ochotę, dlatego że o tej porze roku róże są już tak prowadzone, że zawsze gdzieś tam będzie jakiś kwiatek. Nie liczcie na to, że to będzie uderzenie kwitnienia, które będzie, powiedzmy, optymalne w ciągu 2 tygodni. Tak już nie będzie. Te kwitnienia już są rozciągnięte i obojętnie kiedy przyjedziecie, zawsze coś ciekawego zobaczycie, jakieś ciekawe informacje po prostu będą do uzyskania poprzez obserwację tego, po prostu jak to rośnie, jak kwitnie, czy choruje, czy nie choruje. Także przyjeżdżajcie. A teraz jeszcze taka informacja odnośnie tego, że jak przyjedziecie, to jednocześnie możecie zakupić róże, które przez jakiś czas były niedostępne. Mieliśmy taką miesięczną przerwę w dostępności wielu odmian i one teraz zaczynają być dostępne. Ten drugi rzut z nasadzeń w drugim rzucie róże już zaczynają kwitnienie. Zaraz Wam to pokażę. No i zobaczcie, dużo róż, które były osadzone w późnym terminie, teraz są w pąkach i za chwilę zacznie się dla nich pierwsze kwitnienie w tym roku, które jest właśnie o tyle fajne, że często koncentruje się jakby naraz, one zakwitają i przez to wygląda fajnie. Zarówno wśród róż wielkokwiatowych, tych w czerwonych doniczkach, dość fajne, gęste. Jestem właśnie zadowolony dosyć z tego, jak one wyglądają o tej porze roku, bo nie ukrywam, że dość trudno jest uzyskać tak wysoką jakość tego materiału szkółkarskiego w pełni lata, wtedy kiedy właśnie te temperatury no, troszeczkę przeszkadzają roślinom w optymalnym wzroście, ale jednak tutaj się wszystko fajnie udało. Także jest mnóstwo odmian, które były wcześniej niedostępne, a teraz rozpoczynają kwitnienie.
I nie tylko róże wielkokwiatowe, ale również róże rabatowe. Tych odmian jest naprawdę dużo. I wyglądają fajnie. Również róże pnące z innych grup są właśnie w podobnej fazie, czyli albo zaczynają kwitnąć, albo tuż przed kwitnieniem. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym filmie.